Cześć! Dziś przetestujemy kilka procesorów pod socket 370. Będzie to Pentium 3 Celeron oraz wynalazek firmy VIA Cyrix C3. Sprawdzimy wpływ wielkości pamięci cache na wydajność oraz jak bardzo taktowanie wpływa na wyniki benchmarków. Platformą testową będzie płyta główna DFI na chipsecie VIA 694T ze wsparciem dla procesorów na rdzeniu tualety. Za grafikę odpowiadać będzie karta Asus GeForce 4 Titanium. Na początek instaluję system Windows 98 SE. Pora przedstawić bohaterów odcinka. Na początek najwolniejszy, ale wcale nie najgorszy Pentium 3 o taktowaniu 866 MHz. Gorszy brat Pentium, czyli procesory Celeron. Różnią się taktowaniem, pamięcią cache oraz procesem technologicznym. Mamy tu starego Coppermine'a kontra nowszy Tualety. Jak bardzo wpłynie to na wyniki? I na koniec wynalazek firmy VIA. Cyrix 3. Pracuje na magistrali 133 MHz, czy pokona Celerona? Już za chwilę się przekonamy. W 3D Mark 2001 SE zauważalny jest wyraźny wpływ większej pamięci cache na osiągane wyniki. Procesor Celeron 1,2 GHz z 256 KB pamięci cache osiąga najwyższy wynik, podczas gdy Celeron 1,1 GHz z mniejszym cache plasuje się niżej, mimo wyższego taktowania. Procesor VIA C3 1 GHz osiąga najniższy wynik w tej kategorii. W przypadku PC Mark 2002 Pro, który służy do sprawdzania ogólnej wydajności komputera, również widoczny jest wpływ taktowania na uzyskiwane wyniki. Procesor VIA C3 1 GHz wypada znacznie gorzej niż pozostałe, będąc ponad dwukrotnie słabszy od najmocniejszego Celerona. Natomiast w teście Cinema 4D XL firmy Maxon, który preferuje procesory z dużym cache, procesory z mniejszym cache'em zajmują dolne pozycje w rankingu. Pentium 3 866 MHz, mimo niższego taktowania, plasuje się w środku stawki. Procesor VIA C3 1 GHz standardowo osiąga najniższy wynik, ponad dwukrotnie słabszy od najmocniejszego Celerona. Podsumowując, wyniki benchmarków potwierdzają, że w przypadku tych konkretnych testów, większa pamięć cache i wyższe taktowanie mają istotny wpływ na ogólną wydajność procesorów, zwłaszcza w aplikacjach takich jak Cinema 4D XL, gdzie duża pamięć cache jest preferowana. Rola taktowania, mimo że pamięć cache jest istotna, taktowanie procesora również odgrywa istotną rolę. Wyższe taktowanie procesora przyczynia się do lepszych wyników w testach, ale nie zawsze jest decydującym czynnikiem, zwłaszcza jeśli porównywane procesory mają znaczącą różnicę w ilości pamięci podręcznej procesora. Specyfika zastosowań, różnice w wydajności są bardziej zauważalne w zależności od rodzaju zastosowania. Na przykład, w przypadku testu Cinema 4D XL, który jest związany z grafiką 3D, procesory z większym cache'em wypadają lepiej, co sugeruje, że specyfika aplikacji może wymagać dużej pamięci cache. Zastosowanie praktyczne. Wnioski z benchmarków mogą pomóc w dokonaniu wyboru procesora w zależności od konkretnego zastosowania. Jeśli na przykład planujesz korzystać z aplikacji do renderowania 3D, procesor z większym cache może być bardziej odpowiedni. Podsumowując, dokładna analiza wyników benchmarków pozwala zrozumieć, jakie czynniki mają wpływ na wydajność procesorów i pomaga w wyborze odpowiedniego modelu zależnie od konkretnych potrzeb użytkownika. Chciałem serdecznie podziękować Wam za czas, który poświęciliście na obejrzenie mojego najnowszego filmu. Wasze wsparcie i zainteresowanie są dla mnie niezmiernie ważne i cieszę się, że mogłem Was zainteresować tym, co przygotowałem. Wasze pozytywne komentarze, lajki i udostępnienia naprawdę sprawiają, że moja praca nabiera sensu. Jestem wdzięczny za każdą chwilę, którą spędziliście ze mną, oglądając mój materiał. Wasza reakcja motywuje mnie do dalszej twórczości. Jeśli macie jakiekolwiek sugestie, pytania lub tematy, które chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach, śmiało dzielcie się nimi w komentarzach. Wasze opinie są dla mnie bardzo ważne,
a Wasze pomysły pomagają mi dostosować treści do Waszych oczekiwań. Dziękuję jeszcze raz za Wasze wsparcie i do zobaczenia w kolejnych filmach. A na zakończenie czas na najważniejszy test, czy pójdzie na tym dum.